Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Gramy oczywiście w symulator odśnieżania. Nie no, oczywiście jest to Farming Simulator 25 na mapie Hofbergman. I wydaje mi się, że jest to pierwszy taki odcinek, a już dosyć długo nagrywam te filmiki na YouTubie dotyczące tam różnych farmingów. Ale wydaje mi się, że jest to pierwszy odcinek, który w ogóle zaczynam o 3 w nocy. I najprawdopodobniej większość czasu, jak tutaj będziemy dzisiaj walczyli z tym śniegiem, to będzie właśnie w nocy. To będzie w nocy, tak więc dosyć ciekawa sytuacja. Walczymy z tym śniegiem tak jak w Polsce również, bo teraz jest trudna sytuacja. I w związku z tym, że na tej mapie jest to fajnie zrobione, po pierwsze drogi nie mają kolizji, na których śnieg ewentualnie nie występowałby. Tak więc trzeba odśnieżać. To jest jedna rzecz, a druga sprawa to jeszcze sobie tutaj troszeczkę powiedzmy podrasowałem pogodę i w związku z tym tutaj mam 100% pewność, że jak śnieg spadnie, to przy odpowiedniej pogodzie on się po prostu utrzyma. I teraz sprawdziłem sobie prognozę pogody i wiem, że on tutaj się utrzyma. Mało tego, w następnym dniu też będzie padał śnieg, tak więc jeszcze więcej będzie tego śniegu. Tak więc nie czekałem długo, wypożyczyłem pług i też jest rozsiewacz soli. Ten rozsiewacz tu jeszcze nie był włączony, bo chcę go włączyć dopiero kiedy wyjadę z tego, z miasteczka powiedzmy, bo tej soli mi troszeczkę może zabraknąć, a chcę przetrzeć tą drogę w sumie do krzyżówki koło, no powiedzmy w drugiej części tej mapy, nie? Tam jest powiedzmy taka druga miejscowość na tej górce. Dobra, tu chyba włączymy, bo tak słabo to odśnieżanie tu wygląda i włączymy sobie jeszcze rozsypywanie soli i w tym momencie, dobra, tylko zjedziemy sobie tutaj, powinno być to o wiele lepiej. No, fajnie wygląda. Co ciekawe, jest bardzo ciekawa reakcja aut, które ustawiły się w takiej długiej kolejce i nawet nie próbują wyprzedzać. Znaczy były ze 2-3 próby takiej wyprzedzania, ale kiedy one zrównały się ze mną, zatrzymywały się i wskakiwały z powrotem do kolejki, nie? Tak więc to jest też dosyć ciekawa sytuacja i zobaczcie, jaka długa kolejka aut się za mną ciągnie. No, może nie aż taka długa, bo chyba w tej miejscowości się porozjeżdżali troszeczkę, ale jest tam ich kilka tych aut i one czekają, jadą, bo lepiej jechać 12 na godzinę, ale w normalnych warunkach, niż tam taplać się w śniegu i nie wiadomo, czy nas gdzieś nie ściągnie z rowu, albo gdzieś wpadniemy do rzeki, bo tutaj zaraz będziemy mieli taki moment, tak, już wjeżdżamy za chwilę na most, no więc, a tutaj na moście nie ma śniegu, no więc to jest ten plus. I tak jak powiedziałem, w większości przypadków, no 95% map ma stworzoną tak pogodę, że wiadomo, że około południa śnieg zacznie topnieć, tak więc odśnieżanie nawet za bardzo nie ma sensu w realiach Farming Simulator 25, ale również 22, bo podobny mechanizm funkcjonował w Farming Simulator 22 i Giants ustawił to jakoś tam tą pogodę i większość twórców mapy po prostu kopiuje te przygotowane już rozwiązania, w związku z tym no, wygląda tak jak wygląda to. Natomiast w sumie no, w ciągu 1 minuty można zmienić tutaj pogodę na taką, która gwarantuje, że ten śnieg nie stopnieje. A przynajmniej możecie sobie ustawić jeszcze prawdopodobieństwo, z jakim one tutaj będzie się utrzymywało, bo to jest to istotne, nie? Tak więc dlaczego ja tutaj po nocach odśnieżam? No bo chodzi o to, że jeżeli jest teraz to pierwsza warstwa, to jeszcze ta sól, to ona jeszcze ma jakiś wpływ. Można tą sól, jak widzicie, ładnie rozsypać po asfalcie i oczywiście ten śnieg znika. Gdy byłoby już chyba większa ilość tych warstw, 2 na przykład, to chyba już takiego efektu nie będzie można osiągnąć. Tak więc, tak jak teraz w Polsce po nocach, pozdrawiam pana Osę, odśnieżają, albo próbują to jakoś udrożnić te drogi, bo rzeczywiście te wszystkie komunikaty, które się słyszy, no to rzeczywiście to są sytuacje, których dawno się nie słyszało. No i tutaj też na mapie walczymy, bo właśnie chodzi o to, żeby tutaj nie pozwolić, aż tego śniegu się tak dużo nasypie, bo później będzie odśnieżanie bardzo długo trwało, a tak to sobie puszczamy zestaw pług. Jeszcze z tyłu mam możliwość rozsypywania soli. I ta droga będzie już ładnie udrożniona. Być może nad ranem będę musiał powtórzyć ten zabieg, no ale to nie będzie wiązało się z tym, że tutaj jakiś ciężki sprzęt będę musiał wypożyczać, żeby odśnieżyć.
Tylko znowu sobie tak przelecimy, tylko tak, nie wiem czy tej soli mi wystarczy. Mam nadzieję, że na takie kółko to mi wystarczy, bo tu już zjeżdżamy z powrotem w kierunku naszego gospodarstwa, a drogi zimową porą, uwaga, są mi potrzebne, ponieważ zobaczcie ile już mam zarobione, ile jest pieniędzy, ale to jest, no mam nadzieję, że dopiero pierwsza połowa. Mam nadzieję, że jeszcze 400 000 w okresie zimowym będę w stanie tutaj zarobić i w związku z tym trzeba jednak wywozić zboża i inne rzeczy gdzieś do punktów sprzedaży. No i oczywiście fajnie by było, chociaż gdybym, kurczę, jakiś gąsienicowy ciągnik kupił sobie, jakiegoś deta, to też można by, tylko że z jaką prędkością będziemy to robili. Nie, trzeba to jakoś ogarnąć. Problemem mogą być tylko te wąskie drogi, na przykład na pastwisko, czy coś takiego. Właśnie tam trzeba będzie przejechać też, również, bo w sumie tam też do zwierząt trzeba wodę im dowozić, co nie? Karmić, tak więc trzeba tam jakoś dojechać. A tak jak powiedziałem, tu podejrzewam, że do marca to się wszystko utrzyma. Jeszcze jutro dosypię i przez całą noc będzie sypało do godziny chyba 8. A więc podejrzewam, że tych warstw będzie jedna... O, zobaczcie jak tutaj fajnie czekają. Jedna, za chwilę druga wskoczy, która jest godzina 3. A więc się śpieszę, żeby... No nie, tak mi się wydaje, to chyba o pełnych godzinach. Taka jest mechanika, że o pełnych godzinach podskakują chyba te poziomy. Chociaż nie jestem do końca pewien, jak to jest zrobione. Nie chcę ryzykować. No, już sól się skończyła, a więc tutaj będzie takie słabe odśnieżenie. Trzeba będzie to poprawić. O nie, całkiem nieźle. Przynajmniej jeden pas jest odśnieżony, tak więc to jest spoko, nie? W jedną stronę jest przynajmniej dobrze to zrobione. Pojedziemy zaraz do sklepu i zakupimy nową sól. Ona całe szczęście niedużo kosztuje, tak więc nie ma sprawy. Fajnie by było, gdyby był jakiś kontrakt, nie? Na odśnieżanie. To by była rewelacja. Że dostajesz jakieś pieniądze i masz jakiś określony czas i musisz usunąć ten śnieg, nie? To by była rewelacja. Albo przynajmniej jakąś część, nie wiem, jakieś miasteczko, czy jakiś plac. Były takie... uwaga, wiecie co? Jak pamiętam, jak się cofnę pamięcią do Farming Simulator 19, były takie kontrakty realizowane w ramach The Seasons. Były takie polskie mapy. Z tego co pamiętam od Zielaka trzeba było chyba odśnieżyć boisko, jeżeli się nie mylę. Była chyba taka misja, że trzeba, taki kontrakt, że trzeba było odśnieżyć boisko i tam był jakiś tam obszar, z którego trzeba było ten śnieg usunąć. Pamiętam, że chyba 30 próbowałem to zrobić. Było to dosyć trudne. Już nawet nie pamiętam, czy zrobiłem ten kontrakt. Chyba coś tam był jakiś problem, że nie mogłem sobie dać rady, bo za słaby ciągnik miałem i się poddałem chyba. Było coś takiego. Tak więc te kontrakty, uwaga, Farming Simulator 19, jeżeli graliście na The Seasons, na niektórych mapach, można było realizować. I to było naprawdę fajne. No mam nadzieję, że do 25 też będziemy mieli takie kontrakty. To by była rewelacja, nie? Też jest istotne, żeby mapa miała też odpowiednio przygotowana, bo w większości przypadków twórcy map wrzucają jednak decydują się na takie rozwiązanie, gdzie są kolizje na drogach. Są maski śnieżne, przepraszam, to się tak chyba fachowo nazywa. Dobra, tu już jest ładnie odśnieżone, tak więc można pocisnąć. Tutaj odśnieżyłem, no tak średnio. Tutaj widzę odśnieżone jest. Nie jest aż tak źle. Dobra, i zobaczcie, teraz poszli, bo tu już odśnieżone. Dobra, przepuszczę ich wszystkich. Niech sobie jadą. Niech sobie jadą. A nie. Ci dalej wolą za mną jechać. Aha, bo tutaj jest nieodśnieżone trochę. Dobra, nie wiem jak to się stało, że tu nie odśnieżyłem. No ale dobra. Sobie odśnieżymy szybciej. Też nie, jak za szybko jedziemy, to kurczę, mam takie wrażenie, że się nie odśnieża. Dobra, tu już jest odśnieżone. No, poszli od razu jak... Nie wiem, czy rzeczywiście coś jest w tym ruchu ulicznym, że nie pozwala im wyprzedzić? Nie wiem. Może jadę więcej niż na szerokość jednego pasa, ale nie, no w sumie staram się jechać tak, o zobaczcie, żeby ten lemierz wyrzucał ten śnieg poza drogę, nie? Tak więc mają miejsce, żeby mnie wyprzedzić, a mimo to jakoś nie ryzykują. No dobra, ale teraz ładnie. Drugim razem jak przejeżdżam, to jeszcze ładniej to wygląda odśnieżanie, nie? Znak jakiś.
odśnieżyłem za mocno. Dobra, zjedziemy sobie tutaj do sklepu. Zakupimy... A właśnie, czy w nocy? Nie, no w takich sytuacjach kryzysowych to w nocy też sprzedają. To jest wtedy... Nie ma zmiłuj. Też sprzedawcy muszą pracować i współpracować, żeby sprzedać tą sól. Sól chyba nie jest droga. Przed chwilą kupowałem to ale nawet nie zwróciłem uwagi, ile to kosztuje. Natomiast sprzęt, który tutaj jest, to jest standardowy sprzęt. Bredal i Samasz, pług Samasza, taki standardowy. I on jest wypożyczony, bo w sumie nie ma sensu, żeby to było kupowane, nie? Dobra, w sklepie to sobie ładnie odśnieżyli, nie? A tu wam wrzucę trochę śniegu. Dobra, dojedziemy sobie. I teraz w drugim kierunku chyba pojadę z tym odśnieżaniem. Mamy osobną kategorię, tak więc to jest też jeszcze lepiej, nie? O, w ogóle widzieliście tego sprzęta? Nie wiedziałem nawet, że w tej kategorii można wykorzystać Rigi Traka. W sumie spoko, no bo on jest taki niski. Chociaż ja wiem, w ciężkich warunkach to nie wiem, czy sobie by dał radę. Ja w sumie wziąłem ten ciągnik, bo on jest trochę wyższy, no i odpowiednią moc ma. Dobra, sól nie jest droga, tak więc 2 musimy, bo tutaj ten rozsiewacz ma pojemność 2000 litrów. Tutaj nie ma śniegu, tak więc to jest fajnie. Dobra, i teraz pojedziemy chyba w przeciwnym kierunku. Dzięki temu odśnieżymy, no, całość. Znaczy, tutaj w obrębie miasta to nie ma wapna, dlaczego wapno? Nie ma tej soli rozsypywanej, to dlatego, że tutaj będzie łatwo po prostu pojechać sobie i rozsypać. Znaczy, do sklepu jest bliżej, nie? Tak więc wolę tam gdzieś dalej włączyć też rozsypywanie tej soli, żeby mi wystarczyło tam dalej, nie? A tutaj między gospodarstwem to wystarczy mi tylko, że opuszczę ten pług i możemy lecieć sobie. Stawię sobie tempomacik i spokojnie możemy lecieć. Po środku zostanie taka część, która nie jest odśnieżona, ale to na samym końcu jeszcze raz pewnie przejadę tutaj. Włączę sobie wtedy ten rozsiewacz do wapna. On jest tylko i wyłącznie chyba do soli. I wtedy będziemy szybciej jechali też, nie? Dobra. To jest fajna rzecz. A miałem w ogóle inne plany. A to, że zacząłem odśnieżać, było spowodowane tym, że miałem live i na live zacząłem sobie grać i było cały czas ciemno i workowałem pszenicę w big bagach. I długo to zostało, naprawdę bardzo długo, w nocy jeszcze graliśmy, już nie pamiętam, o której skończyłem tego live'a, nie wiem, czy ktoś tam oglądał, jeżeli ktoś oglądał, to oczywiście pozdrawiam. I wtedy już zaczął śnieg padać i sobie tak pomyślałem, że jak przekręcę ten czas, to mi tutaj wrzuci ze 2-3 warstwy i z rana to już będzie katastrofa, nie? To mówię, a dobra, nie ma co się tutaj nie ma się co zastanawiać, jadę wypożyczyć sprzęt. I lecimy z tematem. Ja tutaj jest odśnieżone, bo tutaj próbowałem, tak kombinowałem. Miałem taki stary pług, taki mniejszy, ale to była porażka. Nie chciałem się już z tym bawić i wziąłem go, sprzedałem i tyle. Więc nie mam. Wolałem sobie wypożyczyć, bo w sumie taki sprzęt jak najbardziej wypożyczyć, no bo to jest tylko taka robota, no, żeby zrobić to i tyle. Nie potrzebujesz tego mieć, nie? U siebie na gospodarstwie. Dobra, tutaj można pocisnąć trochę szybciej, bo tu jednak tym starym pługiem odśnieżyłem na tyle, na ile mogłem. Chyba za dużo tego śniegu, za szybko się tutaj... Dobra, i chyba odtąd... Chociaż nie, jeszcze dalej sobie pojedziemy. Jeszcze tutaj nie będę odśnieżał. Jeszcze tutaj... Znaczy, tutaj już odśnieżam, ale jeszcze nie będę soli sypał. Bo tutaj, tak jak powiedziałem, między gospodarstwem a sklepem to ja na pewno jeszcze ze 2 razy przejadę sobie, natomiast chcę, żeby była droga drożna również do lasu, bo w sumie w lesie też chciałbym jeszcze popracować, chociaż w lesie mogę w marcu popracować, to też prawda, bo akurat zdążyliśmy dowieźć to wszystko, no i pieniędzy jest dosyć dużo teraz, to trzeba przyznać, bo mięso sprzedajemy, aha, trzeba będzie jeszcze udrożnić drogę do sklepu, no dokładnie, dobra, tędy sobie... Zrobimy na pola, to chyba nie będę nic udrożniał. Dobra, włączymy sobie. I jak teraz będzie wyglądało? No i w sumie, ładnie. Teraz cała droga jest już odśnieżona, jeżeli się nie mylę. No dobra, teraz jest już ok. Tutaj było tylko... Ja tam więcej
więcej po poboczu jechałem niż po drodze, no bo ciężko tutaj nawet się zorientować, gdzie jest droga, nie? No, elegancko. Wydaje się, że powinno mi wystarczyć tej soli, żeby objechać dookoła. Jeszcze muszę się zastanowić, które punkty na pewno. Czyli dobra, to ten cały okrąg, znaczy to jedno kółko całe czas będzie zrobić. Drogę do... nie wiem, czy do Winnicy trzeba będzie robić. Może i też do Winnicy zrobimy sobie. I na pewno chciałbym zrobić drogę do sklepu. Znaczy do sklepu, w którym będę sprzedawał jeszcze chleb i tak dalej. Wołowinę, wieprzowinę, bo teraz świnie też wywozimy i kozy też. Dosyć ciekawa sytuacja była, ponieważ kiedy grałem w trybie multi, zawiozłem do rzeźnika kozy i okazało się, że one znikły. Normalnie rozładowałem je, ale u rzeźnika ich nie było. A więc później przeszedłem z trybu multi na single. Miałem ten sam save, tylko przyniosłem sobie z serwera dedykowanego, odpaliłem save i okazało się, że te kozy, bo to były koza i świnia też, one były tam, tak więc byłem trochę tak, no coś się zepsuło w mapie, tak myślałem, nie? Ale że to jest w trybie multi, to nawet się nie zdziwiłem, że takie cyrki tutaj odchodzą, nie? Też fajnie, bo dużo rzeczy też porobiliśmy razem z Adamem, poworkowaliśmy sobie pszenicę na paletach, jest dużo zrębek na paletach, pszenicę zawieźliśmy też tam do świń. O, dobra, tutaj już widzę. Można chyba wyłączyć rozsypywanie. Dobra, bo tutaj... Dobra, okej. Bo tutaj widzę, że jest fajnie. Czyli tak, możemy nawet chyba podnieść ten pług. Tu jest spoko. Wydaje się, że tutaj jest nawet całkiem nieźle. Więc tutaj możemy pocisnąć sobie. Tutaj chyba nie będziemy wjeżdżali. Tutaj tego kawałka nie będziemy, tylko tą główną drogę odśnieżymy i tyle. Droga do Winnicy jest ładnie udrożniona. Być może tam jeszcze nad ranem pojadę. Chociaż niekoniecznie. Będę musiał obserwować, jeżeli będzie jeszcze warstwa dodatkowa, to wtedy być może tak będzie, że tam jeszcze pojedziemy. Chociaż nie do końca jestem przekonany, że to będzie potrzebne. 4. godzina. Po 4. godzinie tutaj się poziom nie podniósł, a więc jest jakieś prawdopodobieństwo, że tutaj wszystko powinno być ok. Dobra. Otworzymy sobie bramę. Nie wiem, czy tutaj będziemy robili te wapno. W sumie ja nie planowałem, żeby tutaj robić wapna na sprzedaż, nie? Tak więc to wapno, które jest teraz w tym momencie zrobione tutaj, no to wystarczy mi chyba na cały rok, tak mi się wydaje. Bo źle zakręcam z tym pługiem, ale dobra. Dobrze, tu wjechaliśmy sobie. I nie wiem, czy jeszcze odśnieżyć do lasu. Być może tak zrobimy, że do lasu jeszcze odśnieżymy. Tutaj w lewą stronę, a nie, do lasu to tędy musielibyśmy zrobić. W sumie dobra. Kawałeczek tutaj można odśnieżyć. Jak najbardziej. Będąc już tutaj, to by była niefajna sytuacja, gdybym tego nie odśnieżył. A tutaj ten kawałek można odśnieżyć. Spokojnie. W sumie nie będę tam gdzieś głęboko do lasu wjeżdżał, tylko tutaj ten kawałeczek. Jeżeli będę coś wycinał, jakieś drzewa tutaj z brzegu i tyle. Poza tym ciągnikiem to jakoś pewnie tutaj się da wyjechać, nie? Tak więc tutaj tą prostą odśnieżę. W ogóle to się odśnieża? Nie, no spokojnie, ładnie się to odśnieża. Czyli ten pług od Samasza, rewelacja. Tylko mam takie wrażenie, że zbyt szybko nie można jeździć. A przynajmniej tak mi się wydawało. Więc ja tutaj jadę 12-13 na godzinę. Okej, dobra, tutaj sobie wjedziemy. Podniesiemy pług i z powrotem wracamy do cywilizacji. Druga fala śniegu przyszła znienacka, walka trwa. Ja chciałem, żeby to odpowiednio też zabrzmiało, tylko tak, tutaj trzeba będzie wjechać. Autentycznie, byłem przekonany, że jeżeli będzie druga warstwa, to około godziny 4, a tutaj 15 po, jadę sobie nagle, cyk, skoczył mi znowu śnieg. No i lecimy dalej, bo teraz non-stop będziemy musieli jeździć. Podejrzewam, że po godzinie 5 też znowu mi tutaj następna warstwa śniegu wskoczy. Więc tam, gdzie zdążyłem jeszcze tą solą przelecieć, tak więc teraz
drugi raz jak przejeżdżam, znowu ta sól będzie tą jedną warstwę podnosić, ale tam, gdzie są już dwie warstwy, to chyba już ta sól za bardzo nie będzie działała. Zresztą zaraz to spróbujemy zobaczyć gdzieś na jakimś kawałku, gdzie ewentualnie są już dwie warstwy śniegu, nie? Dobra, spróbowałem tutaj szybciej jeździć, da się szybciej jeździć. O, zobaczcie jak się zatrzymał. Aha, że dlatego, że z przeciwka ktoś jechał. O właśnie, tutaj spróbujemy wjechać. Tutaj chyba nie było odśnieżane, nie? Dobra, poczekamy. I zobaczymy. Chociaż ja wiem, może jak ten pług odśnieża, to będzie też coś tutaj działało. A, nie. No i rzeczywiście. Już tylko to, co za pługiem jest, nie? To, o czym mówiłem. Już ta sól po bokach nie działa, tylko to, co jest za pługiem ewentualnie. Te resztki. O. Czyli dobrze mówiłem, że trzeba się śpieszyć, nie? W sumie to zrobiłem błąd, bo za wolno jeździłem. 20 km na godzinę można tutaj pocisnąć z tym rozsiewaczem do soli. Tutaj jest to miejsce, gdzie tutaj... Nie wiem czy... Nie, tutaj soli nie dałem. Chyba. Bo tutaj jest ten kawałek do winnicy, nie? A nie, musiałem dać, bo widzę, że teraz... Chyba, że... Aha, już teraz rozumiem. Wcześniej było fizycznie odgarnięte, to teraz jest po prostu następna warstwa. Dobra, okej. Tutaj jest do winnicy. No to lecimy sobie do winnicy, to wyłączymy sobie już. Tutaj nie potrzeba. A z pługiem okazuje się, że naprawdę można na dużej prędkości cisnąć. Zobaczcie. 3 dychy prawie lecę i odśnieża się. Ale tutaj już, jak mówiłem, tu już raz było odśnieżane. Ale sobie przelecimy i tak chyba całą noc będziemy jeździli. Tak więc taka robota jest, nie? Cały czas walka ze śniegiem, który cały czas pada, nie? I tak będzie do godziny chyba 8. Albo tak przynajmniej prognoza pogody wskazywała. Dobra, tutaj sobie nawrócimy. I z powrotem wracamy. Mogę ten pług podnieść. I jeszcze do lasu pojedziemy sobie. Chociaż nie wiem. Czy tam będzie... Trzeba odśnieżać? Może też zrobimy odśnieżanie. Lecimy jeszcze do lasu. Albo nie, lecę w kierunku sklepu, bo okazuje się, że już soli nie mam. Więc nie ma sensu jeździć bez soli. Dobra, włączymy sobie tutaj sól. Zobaczymy, czy sól tutaj zrobi robotę. A, spoko, też sól tutaj zrobi, bo tu było odśnieżane. Więc można pocisnąć 20 na godzinę, ale mi się zaraz ta sól niestety skończy. No tak. Ale to do sklepu dojedziemy. I będziemy musieli kupić. Fajnie by było, gdyby była jeszcze większa pojemność, nie? Tego rozsiewacza. Ciekawe, czy są jakieś modyfikacje, że można wrzucić na ciężarówkę? Ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy Rogator nie ma też takiej opcji. Musiałbym to sprawdzić. Tylko że wtedy szerokość roboczą też ciężko jest ustawić, nie? Muszę powiedzieć, że sam aż dobre pługi robi. Troszeczkę nimi pojeździłem, zobaczcie, jak nówka, nic nie pozadrapywane. Chociaż moim zdaniem one powinny być takie, powinny szybciej się uszkadzać, nie? Czy coś takiego. Dobra, jaka jest sytuacja? Za 26 jest. Drogi, przynajmniej te, które chciałem. No tutaj sytuacja jest opanowana. Zjechałem przed chwilą, żeby tutaj jeszcze dokupić tej soli. I szczerze mówiąc, najprawdopodobniej dobrym by było takim pomysłem, dobry pomysł jest taki, aby tą sól po prostu gdzieś poustawiać, a to gdzieś na winnicy, żeby były jakieś takie dwie palety soli, a to gdzieś u mnie na gospodarstwie, albo gdzieś w młynie i tak dalej, bo teraz zorientowałem się, że ja często muszę wracać tutaj do sklepu, żeby tą sól wrzucić sobie, w związku z tym to odśnieżanie jest trochę wolniejsze, natomiast gdyby ta sól była rozmieszczona w różnych miejscach na mapie, to byłoby to o wiele lepsze. Zresztą czasami widujecie różne dziwne kontenery, takie żółtawe na przykład na mieście, gdzie jest albo piasek, albo jakiś tam piasek z solą zmieszane, to właśnie między innymi o to też chodzi, żeby po prostu ten piasek już był na miejscu, gdzie trzeba po prostu interweniować. Jeszcze sprawdzimy, jaka jest sytuacja z pogodą. W sumie chyba będę mógł teraz zjechać już na gospodarstwo, bo za chwilę powinien ten śnieg chyba przestać padać. Nawet gdyby mi skoczyła w tym momencie jeszcze jedna warstwa śniegu, to później sobie za dnia spokojnie ją usunę. Na pewno będę musiał usuwać, bo zobaczcie, temperatury są cały czas poniżej zera. Tu jest -0, ale to trzeba zwrócić uwagę, że to jest zaokrąglenie, czyli tam
czyli to jest temperatura, która jeszcze powoduje, że śnieg nie będzie topniał, tak więc on się tu utrzyma, a mało tego, następna noc może być równie ciekawa, bo tutaj znowu zacznie padać, tak więc nie wiem jak to zrobimy, chyba może się teraz prześpimy troszkę, wstaniemy, później się znowu prześpimy, wstaniemy później w nocy i będziemy znowu jutro następną nockę tutaj robili. No zobaczymy jak to wyjdzie. Później jaka będzie pogoda? O, jakie ciekawe rzeczy się będą działy. Naprawdę, będzie ciekawa tutaj pogoda. Dosyć to fajnie będzie wyglądało. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Wydaje mi się, że dosyć na czasie, bo z tego co się słyszy, co się dzieje na polskich drogach, no to rzeczywiście jest mało fajnie. Więc te osoby, które nie muszą, to lepiej, żeby nie przemieszczały się. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkie służby porządkowe, które w tym momencie i osoby, które z tych służb, które w tym momencie właśnie walczą na drogach, żeby te drogi były przejezdne i żeby były bezpieczne. Tak więc pozdrawiamy te osoby. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.